Narzekacie, że elektryki są drogie, więc dzisiaj na karoserii pokażemy Wam elektryka taniego. A co to za gówno? Choć jest szybszy w przyspieszeniu do setki od BMW X5M, to kosztuje 100 000 złotych mniej niż ono. Jest tańszy nawet od XM-a, który kosztuje 950 000 złotych, a ten jedyne 6 stówek. I jest tak szybki jak XM. I jednocześnie dużo ładniejszy niż XM. Przed Państwem BMW iX w wersji M60. I wyobraźcie sobie, że produkcja tego egzemplarza, tak jak tutaj stoi, z tą gigantyczną baterią, która ma prawie 110 kWh, emituje 45% mniej gazów cieplarnianych do atmosfery niż produkcja BMW X5 z dieslem. A to właśnie dzięki wykorzystaniu tych źródeł odnawialnych. O ile w spalinówkach te wersje M różnią się zdecydowanie od tych wersji popularnych, to tutaj pomimo, że mamy M-kę, to zmian stylistycznych względem 40 i 50 i prawie nie ma. W zasadzie tylko po tym znaczku M możecie rozpoznać właśnie najmocniejsze BMW iX. Natomiast przepięknie wygląda w tym kolorze niebieskim, który dodatkowo kosztuje 5500 zł. Jednocześnie 3000 musicie zapłacić za te tytanowo-złote, tytanowo-brązowe wstawki i ich jest mnóstwo, bo jest tutaj na podszybiu, jest tutaj wokół klamek. Klamki są oczywiście specyficzne, już wypłaszczone po to, żeby auto miało lepszą aerodynamikę. Ten złoty kolor pojawia się nawet tutaj w atrapie chłodnicy, choć to już nie jest atrapa chłodnicy, niemniej pozostałe dwie nerki zostały pokryte szkłem i nawet mają ogrzewanie. Zobaczcie, tutaj są takie druciki, które odpowiadają za to, żeby ją podgrzewać, ponieważ tutaj znalazły się też radary. Aerodynamika, już wspomniana przy okazji klamek, jest też tutaj, ponieważ tu mamy panele, które się otwierają zależnie od tego, z jaką prędkością jedziemy, czy akumulatory potrzebują chłodzenia, czy silniki potrzebują chłodzenia. Tam mamy kanał wlotowy, tak, wylotowy w zasadzie powietrza na hamulec, no bo jest tutaj co chłodzić. Samochód waży prawie 2,7 tony. Hamulce w wersji M60 są sportowe, nieco powiększone, mają niebieskie zaciski. Ilu tłoczkowe? Nie wiem, ceramiki nie ma, ale jest za to standardowa pneumatyka, jest standardowa skrętna tylna oś i to wszystko w cenie 600 000 złotych. Z dodatków to, tak jak wspomnieliśmy, tylko ten kolor, te tytanowo-złote wstaweczki, trochę większa felga, bo ona ma 22 cale, dodatkowo wymaga dopłaty 5700 zł. Tył minimalistyczny, tak samo jak przód, jest tutaj bardzo dużo gładkich powierzchni, mamy bez listwy świetnej łączonej te lampy tylne, natomiast tu jest takie bardzo przyjemne wgłębienie, a tutaj nam się włącza kierunkowskaz w tym miejscu. Nawet nie wiem, gdzie on ma światło cofania. Aha, tutaj są światła cofania wbudowane, LEDowe, takie malutkie, więc nie rzucają się w oczy. Wypłaszczona całkowicie podłoga oczywiście i tutaj taki ala dyfuzorek. Szczerze? Szczerze. Na zdjęciach wygląda fatalnie, ale na żywo ten samochód urzeka mnie osobiście, tak zupełnie subiektywnie mówiąc. A to dlatego, że wygląda inaczej. X5 jest pokraczne po prostu. Ten samochód przez te swoje czyste linie, jak najmniej zagnieceń, wybrzuszeń, wygląda po prostu ładnie, estetycznie. Nawet podobają mi się te złote wstawki, bo po prostu do niego pasują. Jeszcze mógłbym mieć takie złote kółeczko do kompletu. Choć auto jest elektrykiem, to zbudowano go na tej samej platformie, na której zbudowane jest BMW X5, a to oznacza bardzo podobne wymiary, bo na długość jest tylko 3 cm dłuższy od X5, a jeżeli chodzi o rozstaw osi, to jest on dłuższy tutaj o 2,5 cm. Wysokość jest bardziej taka jak w BMW X6, czyli ciut niżej niż w X5 i to by było generalnie na tyle, jeżeli chodzi o te wymiary. No ale to platforma zrobiła swoje, ta z X5. Niemniej przekonstruowano ją, po to ją przekonstruowano, żeby nie ważył zaraz powyżej 3 ton. I to przekonstruowanie polega na tym, że wykorzystano tutaj mnóstwo plastiku wzmacnianego włóknem węglowym. Zobaczcie, ramę, która jest tutaj aluminiowa, połączono z bokami i z dachem takim przepięknym, o, tu jeszcze lepiej będzie to widać, takim przepięknym włóknem węglowym, a w zasadzie plastikiem, który jest wzmocniony włóknem węglowym. To pozwoliło zachować lepszą sztywność nadwozia, no a przede wszystkim ograniczyć wagę i to nawet o 200-250 kg. A to wygląda tutaj tak jak w BMW i3 czy BMW i8, tym sportowym pluginem, który kiedyś BMW produkowało i ono też było takim monokokiem zrobionym z karbonu. Bardzo ładnie też widać
ten CPRF, bo taki jest skrót tego materiału. Tutaj, jak otworzycie klapę bagażnika, to on jest na bokach. Niestety, bagażnik ma 500 litrów pojemności. Tylko, bo w BMW X5 jest tych litrów aż o 150 więcej. Tam to jest 650, no ale tutaj trzeba było silnik elektryczny, dużo osprzętu z tyłu zmieścić. Baterie są akurat w podłodze pomiędzy osiami, ale zobaczcie nawet jaka to jest szerokość tutaj tego błotnika do tego miejsca tutaj w bagażniku. No stracone kilkadziesiąt centymetrów tak na dobrą sprawę, plus za dobre wykończenie, plus za tasiemkę, która pozwoli Wam jakiś towar utrzymać w tym miejscu, plus za mocowania do siatki, plus za duży schowek tutaj pod podłogą, który mieści kable, a jak kabli nie wieziecie, to możecie sobie tutaj wieźć powietrze, albo może jakieś plecaczki, cokolwiek. Tutaj macie siatkę oddzielającą przestrzeń pasażerską od przestrzeni bagażowej. Naprawdę wszystko ładnie, fajnie i przyjemnie zrobione. Nawet zadbano o to, żeby tutaj był uchwyt taki, który Wam to zamknie. Co ciekawe, choć auto ma pneumatykę, to z tej pozycji go nie obniżycie, żebyście mieli niżej próg załadunkowy, więc on jest stosunkowo wysoko. Dwie walizy tak nam wejdą, powinny wejść bez problemu. O, tyle dobrego. Wchodzą dwie, tutaj możecie jeszcze tylko jakieś plecaczki, ale już nawet jednej kabinówki w ten sposób nie zmieścicie. Gdybyście chcieli więcej przewieźć, no to musicie zdemontować tę sztywną półkę. Co ciekawe, ona jest sztywniuteńka. Ona niestety tam nigdzie się już nie zmieści, nie włożycie jej, bo tam na nią nie ma miejsca, chyba że tak wzdłuż. O, tak wejdzie. No jest tam trochę przestrzeni. Nie ma tu na nią miejsca. Tak wchodzi. Tak, wchodzi. Pytanie, czy nam się zamknie. A, jeszcze tu mamy to i to też trzeba zdemontować. Ale o, takie rozwiązanie akurat robimy, bo to raz, dwa. I gitarka. I nawet niczego nie trzeba kolanem dociskać, ponieważ się zamknęło. Widoczność troszkę nam spadła, troszkę została ograniczona, ale przestrzeni jest na tyle, że co jedzie za samochodem też zobaczycie. I takie 3 walizy faktycznie wejdą, więc jest w porządku. W wyposażeniu seryjnym znalazła się też łopata do odśnieżania śniegu, tylko musicie to sobie najpierw zdemontować. Jest tak wielkie, że naprawdę, no może dobra, szpadel do kopania, to już na 100%, może nie do odgarniania śniegu. Gniazdo ładowania, oczywiście CCS i to, co odróżnia wersję M60 od na przykład i40 czy i50, to szybsze ładowanie, bo maksymalna moc ładowania to 195 kW, a to oznacza, że w ciągu 10 minut możecie uzupełnić energię z szybkiej ładowarki na przejechanie 150 km. Ta gigantyczna bateria, która ma prawie 110 kWh, według BMW wystarcza Wam na przejechanie około 580 km przy średnim zużyciu na poziomie 23-23,5 kWh na 100 km. Jeżeli chcecie go ładować sobie w takim gniazdku domowym, no to maksymalna moc ładowania i ładowarki pokładowej to jest 11 kW, a to oznacza, że będziecie się dobre 10 godzin musieli ładować od 0 do 100%. Niemniej to będzie rzadka sytuacja, bo zawsze z jakimś zapasem energii i tak do domu dojeżdżacie, więc każda godzina to będzie 11 kWh, powiedzmy 2 godziny ładowania i przejeżdżacie 100 km. Szkoda, że nie mamy tutaj franka, bo przecież auto jest duże i moglibyśmy śmiało tutaj zajrzeć sobie pod maskę i coś jeszcze mieć, jakieś choćby miejsce na kabinówkę czy 2 plecaki, ale nie ma i nawet nie ma uchwytu, który by cokolwiek tam z przodu otwierał. Wszystko, co możecie zrobić tutaj, to możecie to nacisnąć i uzupełnić sobie płyn do spryskiwaczy. Fajnie by było, jakby to się otwierało w drugą stronę, to byście mieli taki znaczek BMW jak w Mercedesie, jak taką gwiazdę. Czy ja, może to da się przemontować. Podoba mi się to, jak on jest zrobiony inaczej w detalach. Inaczej niż każde inne BMW, inaczej niż każde inne auto. Ta niebieska wstaweczka w reflektorach, kształt tych LEDów do jazdy dziennej, ten złoty kolor pojawiający się tutaj też w tej lampie. Światła są już laserowe. No to naprawdę w takich detalach jest zrobiony przepięknie. A we wnętrzu tych detali jest jeszcze więcej. Zobaczcie, kryształowe elementy do obsługi fotela, do przesuwania i do regulacji. Kryształowe nawet do zapamiętywania jego pozycji. To wszystko to jest naturalna skóra i to nie byle jaka naturalna skóra, ponieważ jest garbowana nie przy użyciu chemii, tylko przy użyciu ekstraktów z liści oliwnych. Więc jest dzięki temu i mięciutka, i przyjemna. Zobaczcie, jak obszyto fotel każdy.
Tutaj jest nawet ten dół odprzyty, ta skóra kończy się w tym miejscu. Deska rozdzielcza, ta konsola również jest zrobiona z tej skóry garbowanej przy użyciu ekstraktu z liści oliwnych. W komplecie z tymi kryształkami do sterowania fotelami dostajecie też kryształki. Tutaj za to trzeba dopłacić 5700 zł bodaj, ale zobaczcie, na przykład to drewienko jest już w standardzie, jest przepiękne, w dodatku zatopiono w nim przyciski takie haptyczne. Jak słyszycie? I to pod naciskiem palca przepięknie się przeklikuje. Do tego zadbano o wiele takich praktycznych rzeczy i schowków, na przykład na telefon macie takie miejsce tu i go możecie sobie ładować, ponieważ tutaj jest podłączenie kablem USB-C, a tutaj jest dziureczka, o proszę bardzo, wchodzi w dziurę, o tu jest dziurka, widzicie, a może tu z tej strony mi się uda, o widzicie, jest mój paluszek, więc tutaj sobie podłączacie telefon kablem USB-C i wszystko na nim widzicie i jednocześnie jest sparowany z multimediami, oczywiście można go też sparować bezprzewodowo. Ten materiał tutaj pełni podwójną funkcję. Raz, że jest bardzo przyjemny, fajny w dotyku, a dwa, mamy tutaj ogrzewanie promiennikowe, które jest znacznie bardziej energooszczędne niż klasyczna wentylacja. Więc jak jedziecie, to założenie jest takie, że grzeje Was fotel, grzeje Was kierownica w łapy, to Wam ogrzewa tutaj korpus i kolana i jest Wam po prostu ciepło. Podobno to promiennikowe ogrzewanie też jest gdzieś tutaj albo w słupkach, albo w podsufitce po to, żeby Was rozgrzewało również od góry, a nie tylko tutaj od dołu. Niesamowity jest szklany dach, ponieważ ma zatopioną folię polimerową, w niej są płynne kryształki i impuls elektryczny sprawia, że te kryształki wyciemniają szybę. Zobaczcie, co teraz się stanie. Tutaj Lenart trzyma lampę. Włączymy. Proszę, mleczne szkło się robi, nie przepuszcza promieni słonecznych. Dodatkowo kosztuje to 14 200 zł, ale nie potrzebujecie żadnej wówczas rolety, żeby zasłaniać ten dach, ponieważ bardzo dobrze ta folia polimerowa i te kryształki działają. A wyżej troszkę podnieś, Lenar. O, teraz zobaczcie, będzie jeszcze lepiej widoczny ten efekt. O! Od początku miałeś tak trzymać. O Jezu! Oj, tu mi ciasno. Tak, tak. O, widzicie, tu nawet jest, listeczki są tej oliweczki, co ma dowodzić tego, że to wszystko było garbowane przy użyciu olejku z nich pochodzącym. Dobra, a co tu mam jeszcze? Mam masaże? Mam masaże? To ja sobie potem tam pójdę do tyłu. Jest mnóstwo miejsca. Mogę stopy sobie śmiało tam pod fotel, który jest maksymalnie obniżony, włożyć. Mogę sobie kolanami swobodnie ruszać. Miejsca nad głową, zobaczcie ile mam. Minus, nie jest regulowana w żaden sposób kanapa, ani oparcie, chociaż jest wystarczająco pochylone, żeby zagwarantować komfortowe i wygodne siedzenie nawet w dłuższych trasach. Niemniej jakbym mógł sobie jeszcze do tyłu pochylić, żeby sobie uciąć drzemkę, to już w ogóle byłaby petarda. Są gniazda USB-C, sprytnie wmontowane fotele, a sprytnie są wmontowane w fotele, bo macie tutaj uchwyty, do których akcesoryjne możecie sobie dopasować uchwyty do tabletu czy do telefonu komórkowego. Czwarta strefa klimatyzacji. Płaska podłoga, dzięki temu, że mamy elektryka i miejsce tutaj, które może zająć śmiało trzecia osoba. I zobaczcie jeszcze nawet jako wysoki chłop, ile tutaj mam miejsca na nogi. Śmiało mogę tutaj siedzieć, no oczywiście dla wyższej osoby nie będzie to komfortowa pozycja na długie trasy, ale na szybkie, krótsze dojazdy jak najbardziej. Nie będzie też wygodna z tego względu, że to jest twarde. O ile to jest mięciuteńkie, zintegrowany zagłówek, zobaczcie jak ładnie i fajnie wygląda, to tutaj jest to twarde. Niemniej mamy podłokietniczek, mamy cup holder, mamy siedzenie dzielone 40, 20, 40, więc jest absolutnie wszystko pod kątem praktyczności dopasowane. Zobaczcie jak sprytnie tutaj umieszczono uchwyty Isofix. Pociągacie, to podjeżdża do góry, tam montujecie sobie fotelik. Bardzo ładne, estetyczne, pomysłowe. Przepięknie nawet boczki tutaj obszyto, więc jak siedzicie, to tutaj macie do czynienia nie z plastikiem, jak sobie opieracie rękę, tylko z mięciutką i przyjemną, fajną skórą. Składać fotele można i od strony bagażnika, bo tam są takie przyciski, i od tej strony, wtedy tylko pociągacie, zwalnia się elektrozaczep i luzuje Wam oparcie, ale postawić musicie je ręcznie. No naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo przyzwoicie. Nawiewy nie tylko centralne, ale tutaj też z boku. Pod względem, tak jak mówię, takiej użyteczności, praktyczności, rozwiązań, wow!
Słyszycie te dźwięki? Można to na szczęście wyłączyć. Ja tego nie lubię. Lubię, jak elektryk jest cichutki. Niemniej jak komuś odpowiada, to ma tutaj ten słynny sound, już słynny, niesłynny, sound iconic, czyli te dźwięki takie, które wydaje auto. Ja to sobie zaraz dezaktywuję, tylko gdzie to się dezaktywuje? No i się zaczęło. O, i nie ma dźwięku. Dobrze. Maksymalny zasięg aktywuj. Zapewne wtedy ograniczy nam nieco klimatyzację. Pokazuje 269 km, a mamy w tym momencie 57% baterii. Temperatury na zewnątrz w okolicach 8-10 stopni Celsjusza, 11,5, o, dokładnie w tym momencie. No więc jest to niezły zasięg, no ale bateria jest tutaj gigantyczna, ma prawie tych 110 kWh. Niemniej samochód ma też solidną moc. Od początku mówimy, że jest tak szybki jak BMW X5 i BMW M, oczywiście X5M oraz BMW XM i faktycznie przyspieszenie jest dokładnie takie jak w XMC, czyli 3,8 sekundy i jednocześnie jest o 1/10 sekundy szybszy od X5 z M-ką. Ależ ta pneumatyka tutaj idzie. On w ogóle nie zmienia, jego karoseria, słuchajcie, położenia. Ona jest cały czas w poziomie. No teraz bujnęło, no bo wiadomo. Tutaj pan jedzie jakąś Agilą, czy to Meriva, czy to Agila i jedzie, słuchajcie, 5 na godzinę, a tym autem moglibyście jechać po tej drodze 150 i niczego byście nie czuli. Ta pneumatyka dba nawet tutaj o to, bo jest oczywiście też aktywna, czyli utwardzana. Samochód, jak jedziecie w trybie sportowym, obniży się, utwardzi te amortyzatory, a jednocześnie też, jak jest załadowany samochód towarem albo pasażerami, to dba o to, żeby mimo wszystko nadwozie było na tym samym poziomie. Świetna rekuperacja w tym trybie Efficient. Auto przede mną hamuje, z automatu zaczyna też hamować sobie BM-ka. A jak jedziecie i nikogo przed Wami nie ma, proszę, i zdejmujecie nogę z pedału gazu, to on się po prostu swobodnie toczy. I opory toczenia ma naprawdę minimalne. Więc adaptacyjna rekuperacja i działa świetnie. Tak samo będzie Was wyhamowywała przed na przykład rondami albo przed skrzyżowaniami, jeżeli są one zapisane w nawigacji. Jeżeli chodzi o nawigację, to ma jeszcze sprytną jedną rzecz. Mianowicie, tu, w tym miejscu możecie sobie, zobaczcie, wyświetlić kamerę i na tej kamerze, jak będzie cel wpisany w nawigacji, będzie Wam wyświetlała wskazówki, gdzie dokładnie skręcić, w który zjazd na rondzie pojechać, który pas zająć przy zjeżdżaniu na przykład z autostrady. Zostaniemy przy tym, ponieważ ten będzie nam wyświetlał zużycie energii, a to nam dużo powie o potencjalnym zasięgu, takim realnym. Wracając do układu napędowego, no to już wspomnieliśmy, jaką pojemność ma bateria, ile się ładuje, że mamy skrętną tylną oś, że mamy pneumatykę, a nie powiedzieliśmy o najważniejszym, o tym, ile to wszystko ma mocy. No więc silnik z przodu ma tutaj 258 koni mechanicznych, silnik z tyłu 489 koni, więc łącznie jakbyście to zsumowali, to wychodzi nam prawie 750 koni mechanicznych. Ale BMW tego nie sumuje razem, ponieważ żeby zachować tę charakterystykę czteronapędową, to moc tych silników jest celowo ograniczana. Na przykład możecie mieć maksymalnie na tyle 100% napędu, czyli te 489 koni mechanicznych, wówczas z przodu będzie ich dużo mniej. Nie te 258, ale zostanie ta moc obcięta do 80 koni, nawet, tylko. To takie ma to taką naturalność napędu X-Drive zachować, takie przeniesienie tego ze spalinówki do elektryka. Więc rzeczywista moc, jaką podaje BMW w danych fabrycznych, to 540 koni, tak jak teraz sobie na przykład jedziemy, z boostem 10-sekundowym tylko do 612 koni mechanicznych. Jeżeli chodzi o moment obrotowy, to 1015 do 1100 w trybie przyspieszenia takiego launch control, czyli maksymalnie 612 koni, 1100 Nm, a jak jedziecie sobie spokojnie, tak jak my teraz, to 540 koni i 1015 Nm. Daleko jest dosyć z tej pozycji, w jakiej siedzę, do tego ekranu, więc jeżeli chcecie go obsługiwać, to łatwiej będzie Wam pokrętłem, które tutaj jest umieszczone, tym kryształowym, ślicznym. Na przykład teraz klimatyzacją można sobie sterować. Bo tak jak mówię, o, zobaczcie, bez odrywania łopatek od fotela ciężko jest tutaj się dostać. A ja mam łapy jak szympans, jak macie krótsze, to będzie jeszcze gorzej. Nieprawdopodobne, jak to gra.
Jeden z najlepszych sprzętów audio, jaki w ogóle w jakimkolwiek aucie grał. Szok, nie? Słuchajcie, to gra lepiej niż w BMW 7 nowej i to prawdopodobnie ze względu na tą przestrzeń. Tutaj jest 30 głośników. Ten dźwięk 4D w fotelach naprawdę jeszcze wzmaga to uczucie tego basu. Do tego wzmacniacz 1615 W. Wow! Jest, jakbym miał tak krótko go określić, to jest i to naprawdę takie solidne. Do takiej muzyki, która ma dużo basów, się świetnie będzie nadawał i do klasycznej też. Będzie bardzo uniwersalny. Nawet jak włączycie sobie jakąś rozmowę, znakomicie zaadoptowana i szczególnie kontrastująca z tym popsuciem randki w ciemno na przykład. Nie? to jakbyście siedzieli razem z tymi ludźmi w studio i ich słuchali na żywo. Szok. Zobaczymy, czy szok przeżyjemy teraz podczas przyspieszenia od 0 do 100, które powinno według producenta tutaj zająć 3,8 sekundy. Oj, oj, oj! I on zagina czasoprzestrzeń. Już? Ja pierdziełule. A nie chce nam się połączyć z dragiem. Niczego nie zmierzyliśmy. Low sats. Zachmurzenie duże. Ready. Ready Freddy. To uwaga, jak ready to... Launch control aktywne. I już. Zakrzywia czasoprzestrzeń. Niemniej na śliskim 3,8 nie jest w stanie zrobić. 4,03. Ale to i tak tylko 4 sekundy na mokrej nawierzchni. Ludzie, w suwie. No i wrażenia też z tych 4 sekund są inne niż w klasycznym samochodzie spalinowym. Tu jest taki bardziej suchy pasek asfaltu, to spróbujemy. I ja pierdzielę. Wyrywa zęby z korzeniami. No, od razu lepiej. Proszę. 3,87. Czyli prawie wynik fabryczny. Obezwładnia tym przyspieszeniem. Maksymalnie może pojechać 250 km na godzinę, wtedy tylko nie wiem, na ile starczy Wam tego akumulatora. Na 100 km, 120, może 150, a może 80? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie mam bladego pojęcia. Tutaj, tak na bocznych drogach, jak się nim jeździ, no to średnie zużycie energii spokojnie możecie uzyskać w granicach 20-22 kWh i rzeczywiście wtedy na 500 km tego akumulatora Wam spokojnie wystarczy. Pytanie, jak będzie, jak wyskoczycie sobie na ekspresówkę czy na autostradę, będziecie jechali 120, 140 w takich warunkach, że chcecie mieć komfortowo ciepło w środku, jak często będziecie musieli się doładowywać. Mimo swojej też tej ogromnej masy, bo to przecież ponad 2,5 tony, 2 tony 700 kg, on bardzo przyjemnie się prowadzi. Oczywiście duża w tym zasługa tej pneumatyki tutaj, ale jednocześnie jak chcecie sobie szybciej pojechać trochę rondo, to czujecie, że nawet jak przejeżdżacie rondo dynamiczne albo nagle zmieniacie kierunek jazdy, tak jak teraz tutaj, to czujecie, że on jest dobrze wyważony, że ma niski środek ciężkości, że ten X-Drive tutaj faktycznie został skonstruowany w taki sposób, żebyście mieli charakterystykę prowadzenia BMW, czyli mało podsterowności, więcej nadsterowności. Szczerze mówiąc, nawet XM nie prowadził mi się tak dobrze. Też jest wielkim klocem, też waży ponad 2,5 tony, ale tam było to dużo bardziej czuć i ten gabaryt, i tę wagę, niż w przypadku tutaj tego iX-a M60. Więc pod względem prowadzenia tu jest dużo lepiej niż w XM-ie, mam takie wrażenie. Układ kierowniczy z jednej strony pozostał w stylu BMW, czyli jest precyzyjny i dosyć czuły, ale też jest dużo bardziej komfortowy niż we wszystkich M-kach, taki spokojniejszy, taki bardziej stonowany, nastawiony na to, żebyście tutaj zaznali spokoju. I dokładnie tak jest z tym spokojem w tym aucie. Ono zachęca Was do tego, żebyście odpoczywali. To nie jest prawdziwe M. Nawet ten Iconic Sound jak wrzucicie, nawet jak będziecie w trybie sportowym, nawet jak utwardzicie sobie zawieszenie, to i tak będziecie mieli takie poczucie, że to auto stworzone z myślą o komforcie i o wygodzie. Tu jest cichutko, tu jest komfortowo, tu jest mnóstwo przestrzeni, tu dobrze gra audio. To auto robi wszystko, by Was rozleniwić podczas jazdy, żebyście z punktu A do punktu B chcieli jeszcze jechać do punktu C, zahaczając o punkt D, a na koniec dojechali do punktu G. To jeszcze autonomia, funkcja Assisted Driving aktywowana. I teraz jak sobie włączymy tę kamerkę tutaj, proszę bardzo, jedziemy sobie na aktywnym tempomacie i będziemy chcieli zmienić pas ruchu. On nie zmienia sam? Zmienia sam, proszę. Zmienia sam, zjechał i zmienia jeszcze na 1.
No ta zmiana pasa ruchu to nie taka do końca dobra. Ale wszystko pokazuję Wam ładnie tutaj na kamerze. Odległość do samochodu, który jest przed Wami, pasy ruchu, to jak włączacie kierunkowskaz, czy macie wolny, prawy pas do tego, żeby na niego zjechać. No dobrze, zjeżdżamy. To jest wynik z ekspresówki, 129 km na godzinę na tempomacie. Niecałe 25 kWh, czyli spokojnie przejedziecie 420-430 km na jednej baterii z taką prędkością, 130 na godzinę. W warunkach pogodowych takich, gdzie na zewnątrz jest 10 stopni, więc ogrzewanie tutaj musi już działać. Jest na 20,5 stopnia ustawione i jest komfortowo. Więc bardzo dobry wynik, jak na kloca, który waży 2 tony 700 kg. Jak będziecie chcieli przycisnąć, jechać 150, to i tak moim zdaniem 300 parę kilometrów przejedziecie, więc dojedziecie z Warszawy do Poznania wartkim tempem. Pamiętacie być może, jak testowaliśmy BMW XM. Tutaj możecie kliknąć. W ogóle mnie ten samochód nie urzekł. Za dużo tam wszystkiego. Przerost formy nad treścią. I silnik spalinowy, i elektryczny, i stosunkowo duża bateria, i ciężkie, i pokraczne. I nie było tam nic spektakularnego w tym aucie. W dodatku wcale tak fajnie nie jeździło, jakbyśmy się mogli spodziewać po jego mocy, osiągach i przede wszystkim po M w nazwie. Natomiast tutaj jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak BMW podeszło do koncepcji samochodu elektrycznego. BMW sobie postanowiło, że jego elektryki będą inne. I inna była już i trójka, pokazana 6 czy 7 lat temu. To auto ma 7 lat, a nadal patrzycie na nie i jest inne, oryginalne. I tak samo jest z iX-em. I nie chodzi tylko o jego wygląd sam w sobie, ale też o wszystkie tutaj te zastosowane rozwiązania, które są wyjątkowe. Te materiały tutaj, które też na swój sposób są ekologiczne, z jednej strony naturalne, tak jak skóra na desce rozdzielczej, na fotelach, na podłokietnikach, ale z drugiej garbowane w naturalny sposób. To, że dywaniki są zrobione z butelek PET i innych plastików, po prostu przetopione i odpowiednio ukształtowane. To, że auto powstaje w fabryce, która jest w 100% zasilana energią ze źródeł odnawialnych. Wszystko to mi się po prostu zgadza. Dlatego uważam, że jest dużo lepszym wyborem, nieporównywalnie lepszym wyborem niż XM-ka, która jest 350 000 złotych droższa. Bo i lepiej jeździ, i fajniej wygląda, i ma lepsze rozwiązania. Wszystko tutaj w tym samochodzie mi się zgadza, w przeciwieństwie do XM. Natomiast w żadnym wypadku nie można tego M w nazwie tego modelu traktować jako coś sportowego. Tylko jeżeli chodzi o przyspieszenie, tak na dobrą sprawę. Natomiast wrażenia z jazdy, czy to po zakrętach, czy to na prostej, są takie jak z każdego innego komfortowego BMW. Bliżej pod względem komfortu, ciszy temu autu do nowej 7 niż do BMW X5, a już szczególnie do BMW X5M, które jest po prostu brutalne, zadziorne i jest rasowym, sportowym SUV-em. Więc nie wiem, czy jest sens kupować akurat M60, czy nie lepiej zostać przy wersji i40 albo i50. W zupełności Wam to wystarczy, zaoszczędzicie trochę kasy, a już będziecie mieli naprawdę fajnego, elektrycznego SUV-a.